Siemano, Bartek z tej strony, kanał Coffee Doctor, witam na sobotnim filmie. Dzisiaj, jak już pewnie widzicie tutaj pod kątem, zajmiemy się ekspresem Jura. Pomysł na ten film, błąd 8, znany większości użytkowników Jury, zwłaszcza tych mniejszych, no oby nie, ale tak jest niestety. Pokażę wam dzisiaj nie do końca taką pełną moją naprawę, natomiast pokażę wam, jak sobie w miarę w prosty sposób z tym problemem poradzić, jeśli tylko nie bójcie się śrubokrętów i macie odpowiednie narzędzia, także Jura A7, zapraszam na nową naprawę. Słuchajcie, przede wszystkim, czego potrzebujemy? Tego oto słynnego, mam nadzieję, że mi tu aparat wyostrzy, tego słynnego kluczyka jajeczko, żeby tą Jurę rozebrać. Nie róbcie tego kombinerkami, nie opierdzielajcie tych śrubek, bo potem serwis ma nawet problem z odkręceniem tego. Dobra, słuchajcie, przeskok. Rozbieramy, ale najpierw odpalę. Ona działa, ale bardzo ciężko, słuchajcie, bardzo ciężko chodzi. Być może nam się uda ten błąd 8 osiągnąć. Tu jest wyświetlacz, co prawda, ale to ja wam najwyżej ten ekspres przechylę. Będzie, mam nadzieję, jeszcze sobie, słuchajcie, mikrofon przysunę, bo oczywiście nieprzygotowany. Jeszcze, słuchajcie, mam nadzieję, że usłyszycie, jak to ciężko chodzi. Odpalamy. Zapaliła się dioda, słabo to widać, no myślę nad tym widokiem, słuchajcie, od góry, ale to pomalutku. Słyszycie, jak ona się męczy? Teraz nie wyskoczy błąd 8. Zobaczymy, czy przeleje wodę. Ciężko bardzo chodzi zaparzacz. Czasami jest tak, że on tak pochodzi i wywali błąd 8. Zaraz się dowiemy. Na razie jest komunikat grzanie, słuchajcie. Ach, mamy to, słuchajcie, patrzcie. Przechylę trochę, bo jest w nim woda. Ach, zniknął już. No generalnie error 8, problem z napędem, problem z przekładnią. Trzeba to rozebrać, słuchajcie, żeby się tego dowiedzieć. Jest tu na rozwalane trochę kawy, widać. Przede wszystkim woda out. To na razie zostawiamy, zobaczcie, jakaś Diamond Edition. Ktoś sobie przykleił diamenciki, muszę uważać, żeby ich nie zmyć przy czyszczeniu. Ekspres z zewnątrz bardzo zadbany. Który to model, jak się go rozbiera, wypinamy i jedziemy. 2 wkręty, 1, 2 tu. Lecimy z nimi od razu. Również mamy. To te 2. Na razie tyle. Teraz musimy zdjąć plakietkę, która nigdy nie chce zejść. O, tu ktoś widzę. Ktoś tu już był. Ktoś tu coś próbował. No więc teraz spróbuję ja, bo daj w lewo. Czekajcie. Bo nie pamiętam nigdy. O. Ściągnięte. Można to, słuchajcie, jest taki patent. Tutaj już jest... Nalewało się wody. Tutaj już jest to poryte, więc nie ma się też co szczypać, ale jest taki patent, że można na przykład, ponieważ to często tutaj dosyć mocno siedzi, zwłaszcza jak jest tak pozalewane jak tutaj, na przykład taśmę dwustronną sobie wziąć i przekręcić w lewo, bo to po prostu jest na 2 takich wsuweczkach. I tu mamy ukrytą, nieoryginalną, widzicie, tu się nawet ten kluczyk nie przyda, bo tu jest po prostu torks, czyli coś już tu się działo. Bo tutaj powinna być ta czarna śrubka z owalnym łebkiem, a jej nie ma. Następny krok. Tutaj ten element łapiemy, widzieliście, do góry. Zaczynają nam schodzić boki. No i teraz co? A gdybym był młotkowym? A gdybym był młotkowym? Drewienko. Młoteczek mój połamany. I ten bok spróbujemy wybić bez podważania. Pewnie nie pójdzie. A może... Trochę hałasu. Coś tam się rusza. Jeśli nie idzie, to trzeba tu na wysokości tych nacięć włożyć sobie coś. Podobnie jest od dołu, ale czasami wystarczy tylko, słuchajcie, od góry. No i naparzamy w obudowę. O. No i tak się to robi, słuchajcie. Tak się to robi. Teraz trochę mniej widzę. To tylko pokrywka, kawa na podłodze, u mnie wszędzie jest kawa, także tu nie ma się co szczypać. Nakoła go i mamy w całości boczek zdjęty. Nie ma tragedii, jest brudno, wiadomo, to para, opary kawy. I
patrzymy, co się dzieje. Ten zaparzacz trzeba wyciągnąć, bo on bardzo ciężko chodzi. On jest cały w kawie, zaraz wam to zresztą pokażę. Tylko tutaj to zawsze powtarzam i pamiętajcie o tym dobrze. Ja teraz może zrobię widok na sam zaparzacz. O, zniknę. Musicie pamiętać, że tu są i wkręty, i śruby. Nie wolno tego pomylić absolutnie, bo narobicie sobie szkód. Czyli tu mamy wkręt. Widać to, gdzie wkręcam? Może trochę go przechylę. Tu. To jest wkręt czy śruba? Zaraz się dowiemy. O, jak mocno siedzi. Może wezmę sobie porządniejsze bity, żeby tutaj nie zrobić czegoś złego. No wykręcamy. Jesteśmy już bliżej niż dalej. Chodzi o to, żeby wyjąć ten zaparzacz. I tu na dole był wkręt. Nie ten widok. Tu na dole był wkręt. Taki. Dlatego o tym mówię tak, jak powtarzam się, bo to jest ważne. Natomiast tu będzie śruba, która jest przykręcona do ramy przekładni i dociska nam ten zaparzacz do silnika. To sobie tu zaraz spadnie. Też ważne, bo nie pomylcie tego, to jest śruba. No wkręt od śruby wiadomo, czym się różni, nie będę się tu rozwodził na ten temat. Tu mamy i jeszcze mamy tam głęboko. Za tą wysypką, za tą zrzutnią kawy. Tam będzie mi ciężko wam to pokazać, to też nie ten. Mam wrażenie, ale mogę się mylić, że tu powinny być mniejsze te śruby. Tutaj też jest śruba, żeby nie było. Ale tyle tych ekspresów robię różnych marek, że może się pomieszać, słuchajcie. Mamy to, rozepnijmy jeszcze tu wężyk i spróbujmy gościa wyciągnąć. No, sami widzicie, może zaparzacz na razie na bok. Sami widzicie, że ten ekspres wymaga uwagi, bo w środku, ja wyjmę tą gąbkę, już w tej chwili nie jest mi potrzebna. W środku ekspresu, o, widzę, że wypadło kółko z zaparzacza, to zły znak, chyba że to coś z kawy, ale wygląda to jak podkładka w zaparzaczu. To niedobrze. To niedobrze, zobaczmy, bo ideą tego... Tu się stały złe rzeczy, widzicie? Miejmy nadzieję, że nic się nie połamało. Aż tu wybiło ten bok. Wypadły obie tulejki. Idea się zmienia tego filmu, bo chciałem wam pokazać, jak sobie szybko spowodować, żeby ten zaparzacz chodził. No ale tu niestety musimy przynajmniej dostać się do środka. No, tak jak zawsze powtarzam, u mnie właśnie i te wkręty mi się wydaje, że też powinny być takie. U mnie życie serwisowe pisze scenariusz do filmu. Więc zajrzyjmy, co tu się wewnątrz wydarzyło, bo to co najmniej dziwne. To muszę wyjąć. Nie muszę. Tu musimy podjechać do góry, czyli jeszcze ten wkręt, słuchajcie, do wykręcenia. Może tak, może tak. A może sobie tu zostać, byleby nie zginęło. Chociaż i tak wykręcę, bo będę mył ten zaparzacz. Bo generalnie cały ten zaparzacz jest do rozebrania. Do wymiany są uszczelniacze, słuchajcie. Ale mi chodzi o to, żeby wam w tym filmie pokazać, chociaż już jest pewien schodek, bo coś tu się wydarzyło złego. Żeby wam w tym filmie pokazać, jak to szybko można doprowadzić do porządku. Ściągamy ten plastik, fantastik. Bo coś tu w środku jest nie halo. Mamy. Tu mamy. Tu mamy. Teraz tu. Czekajcie, trzeba to popodważać. Popodważać. Zawsze się z tym pieprzę, to normalne. O, teraz tu. Tu mi wskoczyło, ale już wychodzi. Dobra. I jeszcze nam został tu jeden. No wyłaś. O, mamy to. No i niestety. Słuchajcie, właściwie można powiedzieć,
Koniec nagrania. Trzeba zamówić nowy zaparzacz. Te elementy nie występują jako część serwisowa. Łamana prowadnica. Już złym znakiem było, słuchajcie, że te tulejki wypadły. Co zrobić? Zaparzacza akurat nowego nie mam. Więc wrócimy, słuchajcie, do tego filmu. Jak przyjdzie nowa część, o ile klient się zdecyduje. Dla was to będzie pewnie sekunda. Widzimy się za chwilę. Mamy nową część, słuchajcie. Kilka dni minęło, bo tu czekałem na decyzję klienta, czekałem na na dostawę. Ale jest. Funkielnówka. No i co? Trzeba się za to brać. Trzeba ten ekspres umyć w środku, bo tu jest rzeźnia straszna. Jak widzicie, wszędzie kawa, więc najpierw trochę wichury. Sprzątnięte. No i co? Trzeba to wszystko zapsikać. Nie psikajcie, przypominam, do silnika. Wszędzie obok można, do silnika nie można. No i co? Niech to chwilę namoknie. Czyścimy, wkładamy nówkę sztukę. Zobaczymy, co to z tego wyjdzie. No raczej będzie działać, tak? Połamany zaparzacz. Słuchajcie, jest jakiś problem. No, to jest od października licząc chyba z 6 albo z 7 połamany zaparzacz w Jurze. Więc no coś jest, słuchajcie, na rzeczy. No bo wcześniej się tak nie działo. No. Przynajmniej ja u siebie w serwisie widzę wzmożoną ilość tych ekspresów właśnie z takimi problemami. Jak nie błąd 8, to bardzo często, że te zaparzacze ledwo chodzą. No ale to się da uratować, to widzieliście na filmie chyba w tym zeszłym tygodniu, z tego co pamiętam. Natomiast no połamanego zaparzacza, no tutaj nie ma co ratować, wiecie. Można by było odzyskiwać te części z jakichś starych zaparzaczy, ale na to trzeba dać gwarancję. A cholera wie, czy to się zaraz nie złamie, także no niestety, żeby dać sensowną gwarancję, no to trzeba go wymienić po prostu, bo dostajecie też gwarancję, ja dostaję gwarancję od dostawcy, tak? Są oryginalne rzeczy, to nie są żadne podróby. No i tak wygląda sytuacja, słuchajcie, no tutaj niewiele trzeba dodawać, wszystko widać na załączonym obrazku, tak? To trzeba zrobić dokładnie, żeby ta kawa, to słuchajcie, nie pleśniała. No i tyle. I zaraz wkładamy nowy. Śrubki mam na podorędziu. Tu jest w miarę ok już. Zajrzyjmy jeszcze tutaj, trochę jakichś syfków jest. Dobra, wygląda to nieźle, ale jeszcze tu. To trzeba robić dokładnie, bo potem ta kawa, słuchajcie, pleśnieje. No i po co tutaj pleśń wewnątrz tej komory? A zdarza się nierzadko. No i dobra. Nówka sztuka. Przesmarować od razu te uszczeleczki, żeby to wszystko miało sens. Dobra, tu mamy. No i co? A co to za konstrukcjona? A, okej. Mówię, co to za wężyk schowany do środka? Tu mamy wężyk do podłączenia tego zaparzacza. No przecież to oczywiste. Dobra. Słuchajcie, trochę byłem chory, trochę przeziębiony. Wracam do żywych. No i nie jest letko, jak to mawiają. Czy to jest dobra końcówka? Nie jest dobra, bo to nie jest ten wkręt. To jest ten wkręt. O, teraz się wszystko zgadza. Teraz się wszystko już zgadza. Czyli jeszcze raz. To. Jedną metodą wkładania słuszną jest, żeby najpierw ten zgarniak tam wszedł. I teraz się wszystko zgadza, słuchajcie. O, od razu lepiej. Jeszcze mnie dzisiaj rano powitały niedziałające spryskiwacze w samochodzie. Nie wiem, czy zamarzły. Wydawało mi się, że zlałem cały letni płyn i wlałem zimowy. Ale kto wie, mam nadzieję, że zamarzły, a nie, że się popsuły, bo to znowu jakiś tam problem. Życie.
Życie co poradzisz, jak nic nie poradzisz. Bierzemy inny klucz, bo tamten nie daje rady. Czy ta śruba jest wyrobiona? Nie, niemożliwe. Chyba trzyma. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Może to ten. No wyłaź. Wyłaź, Dzido. O, tak jest. To mamy. Teraz ta. Ta nam idzie tu. Tutaj dobrze jest nie pomylić, powtarzam to jak mantrę. Dobrze jest nie pomylić tych wkrętów, bo jak wkręcicie wkręt w gwintowane miejsce aluminiowe, no to chwilę to będzie trzymać, ale dosłownie chwilę, a tu jednak naprężenia są dosyć spore. No i się poniszczy. Te mamy i tu jeszcze na dół idzie sobie ten wkręt, który nam tu trzyma przy zaworze drenażu spustowym, jak zwał, tak zwał, zaparzacz dołem. No i co? Trochę porządku, żeby bity nie poginęły, bo to dobre bity są. To sobie na razie kładę na bok. Będziemy odpalać maszynę. Żeby ją odpalić, trzeba przynieść wody. No, z kluczowych rzeczy, tutaj ten wężyk potem dotniemy ewentualnie. No właściwie powinien iść tu, ale dobra, na razie zostawmy tak. Na razie robimy testy, więc trzeba znaleźć tackę. Jeszcze raz checklista. Tu wkręcone, tu wkręcone, tu wkręcone, wszystko mamy wkręcone. No to co? No odpalamy maszynę. Nas interesuje praca zaparzacza, więc obserwujemy wnętrze ekspresu. Jeszcze raz, czy wszystko ok? Ok, odpalamy. Dojechał do góry. Tu jakąś czkawkę przez chwilę złapał, ale jest ok. No i co? Grzanie. No to grzanie. Zapiął się. Na razie na pusto, bez kawy. Ale już mu kawy dajemy. Pracuje całkiem dobrze, no zresztą nówka sztuka, więc... No to od kamień oczywiście, słuchajcie, zawsze ja się śmieję. Ja się zawsze śmieję, bo jak powiem klientowi, że ekspres woła odkamienianie, to każdy klient powie, on dopiero przed przyniesieniem do pana o to woła. Jasne. Odkamieniajcie te ekspresy, to są ekspresy, zwłaszcza Jury, warte kawałek grosza i... Znaczy, wiecie, mnie jakby takie mówienie, że on dopiero co to pokazał, dla mnie to nie ma znaczenia, no to są wasze sprzęty, to wy będziecie płacić potem za naprawę, jeśli nie będziecie tego pilnować, no nieważne, kawa, moc full, brawo. Dobrze, że ciepłą wodą się oblałem. No, to już mi ciepło. Ale ekspres działa, to najważniejsze. Spodnie wyschną, żaden problem. Jeszcze żeby wam zademonstrować. Ej, człowieku. Jeszcze raz. Tym razem bez efektów specjalnych. Filiżana. Ile tam damy? 70 ml, tyle ile ma chyba ta filiżanka. No Jura fajnie parzy to espresso, słuchajcie. Powolutku, bez pośpiechu. Te 25 włoskie sekund książkowe. No widać, jak to się ładnie parzy. Spójrzcie.
No i tyle. Słuchajcie. Działa. Podsumowując, coś jest na rzeczy z tymi Jurami, z tymi małymi. Te duże do mnie nie trafiają praktycznie. Rzadko. Trafiają się, ale rzadko. Natomiast no, to jest kolejna Jura, w której wymieniam zaparzacz, tak mniej więcej od października 5, 6, może 7 musiałbym spojrzeć w dokumenty. Coś jest na rzeczy. Tanio nie jest. Cenę zaparzacza macie w opisie, znaczy link do zaparzacza Jury macie w opisie, więc sami możecie sobie zobaczyć, ile to kosztuje. I tyle, słuchajcie. Kolejna Jura, naprawiona. Działamy. Przypominam, kawka. Na dole macie tutaj pode mną teraz opis składu każdej z tych, czerwonej, zielonej. Macie też maila. Jeśli chcecie ją kupić, napiszcie mi maila. Wszystko wam odpiszę, jak to działa. I tyle. Mówił do was Bartek, kanał Coffee Doctor. Dajcie lajka, dajcie suba, jak się podobało. Widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się, cześć.